Dzień dobry, witam Was serdecznie, odcinek numer 3 o iCare K1 Pro. Rozpoczynamy działanie, zaraz Wam wszystko pokażę, ale jak zawsze mówię, obraz wart 1000 słów, więc zacznijmy od krótkiej prezentacji czegoś, co nie będę zdradzał, słuchajcie, szczegółów. Hamowanie. Głowica jedzie do góry, uderza w górną krańcówkę, jedzie tutaj do początku i mamy te 0,0,0 ustalone. I teraz narysuję sobie tutaj kwadrat czy prostokąt o dość dużym wymiarze, tak żeby wykorzystać tutaj prawie cały obszar. I teraz opcja Frame, czyli laser nam pojedzie z zadaną prędkością, pokazując ten obszar. I już Wam tutaj mówię, że to, co widzieliście, działo się z prędkością 20 000 mm na minutę. Ale można pójść jeszcze szybciej. Proszę bardzo. I teraz zróbmy sobie, żebyście widzieli różnicę. Żebyście widzieli różnicę, to zaczniemy sobie tutaj ustawiać jeszcze raz 20 000, moc 10, niech będzie. Nic tutaj nie popalimy. Może troszeczkę jeszcze mniejsza moc, nawet jakby wyjechało gdzieś. I odpalamy. Dwadzieścia 000. Wyłączę nawiew, nie będzie nam hałasowało. Jedziemy na 40 000. Uwaga. Jedziemy na 60 000. Dobra. Szóstka. Ustawiamy 80. A co? I zobaczymy, czy to w ogóle 80 w ogóle coś zadziała. Ja nawet pewnie tego... Wydaje mi się, że jest troszeczkę szybciej. Dobrze, zostawimy te 80 000. Narysuję tutaj kilka prostokątów, żebyście widzieli, że to naprawdę się uwija. Tak. Zaznaczamy wszystko i jedziemy. Jak Wam się to podoba? Naprawdę robi to robotę. Podpowiem jedną rzecz od razu na początku, że tutaj w panelu sterowania mamy opcję Settings. Kiedy w to wejdziemy, mamy tutaj 3 menu u góry. Tryb Fast, Standard i Fine, czyli szybko, standardowo i dokładnie. I jeśli chcecie w pełni panować nad maszyną, czyli żeby wszystkie ustawienia z Lightburna były respektowane, tak naprawdę użytkowane przez laser, to ustawiamy opcję standard. Ja na początku się zdziwiłem, bo linie, które widziałem, że maszyna graweruje, na początku ruchu były takie lekko pofalowane. Okazało się właśnie, że była ta nastawiona opcja fast. Tak więc to... Aha, no teraz właśnie jest ustawione standard, czyli mamy ograniczenie. Zobaczymy na fine. Od razu widać, nie? Czyli jeśli chcemy popracować bardzo dokładnie, jakieś mikrodetale, to zwalniamy. A jak potrzebujemy zrobić coś na maksa szybko, o, teraz widzieliście, uderzyło w bok maszyny, ponieważ nie było wyhamowane. Więc dajemy z powrotem sobie opcję Home. To dalej Move, tutaj robimy na Home. Jedzie do góry, wróci w to miejsce. I teraz, żeby nie było, że no ale bez sensu 80 000
przecież nikt z tą prędkością nie pracuje, albo laser jest na tyle, nie wiem, może słaby, że nic z tego nie będzie. No to zobaczcie to. Włożymy sobie tutaj HDF-kę białą. I teraz kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest opcja auto-levelingu, tak? Czyli opcja autofokusa. Ja tutaj mam już te rzeczy zdefiniowane w Lightburnie. I dla osób, które nie definiowały żadnych skryptów, żadnych komend w Lightburnie, musimy mieć otworzoną zakładkę Console i tutaj mamy 6 klawiszy makro. Zobaczcie, mamy autofokus, prawy klawisz, dodane ESP500 i mamy jeszcze, jak to się czyta, nie dokładnie wiem, Auxiliary Position, czyli taka dodatkowa pozycja. To jest pozycja, która jest do tego czerwonego lasera. I tutaj mamy wpisane ESP501. Kolejną rzeczą, którą może tutaj jeszcze pokażę od razu w Lightburnie, to jest rzecz, którą mamy dodaną w laserze, w obsłudze lasera. Zobaczcie, tutaj mamy laser offset i możemy sobie włączyć ten dystans między laserem a laserem czerwonym. On wynosi tutaj dokładnie 47 mm w osi X. Wtedy tylko tracimy część pola roboczego. No bo oczywiście nie możemy tutaj pracować w tym miejscu, bo ten laser jest odsunięty. Nie będę tego włączał, na razie nam to nie jest potrzebne. I teraz weźmy sobie jakąś grafikę od razu. Aha, miało się tutaj autopoziomować, tak? Autofokus. Wciskamy, pojedzie do materiału, dotknie mikrostyk i będzie fokus ustawiony. A ja tutaj wczytam szybciutko jakąś grafikę i sobie coś wygrawerujemy. No, weźmy jakiś tam znaczek. A, jest coś źle, już Wam pokazuję co. Zobaczcie, głowica jest nastawiona zbyt nisko i pojechała na sam dół, a nie była już w stanie dotknąć krańcówka materiału. Jest taka możliwość, ponieważ tutaj mamy głowicę również przesuwaną. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj z boku są dwie śrubki. Opuścimy sobie to niżej. To też jest, to jest dobrze, że to jest taka możliwość, ponieważ jeśli będziemy mieli grubszy materiał, to głowicę chcemy dać dużo wyżej. Dobra, czyli jeszcze tutaj raz damy autofokus, pojedzie, a tutaj sobie od razu zwektoryzujemy tą grafikę. Trace image. OK. Wchodzimy do warstw, wyłączamy sobie to, a zostawimy tylko tą grafikę, którą chcemy wyciąć. I teraz zobaczcie. Dotknęło, załączyło. Nawet troszeczkę, widzicie, ugina się ta HDF-ka, więc możemy sobie to lekko podsunąć do góry i zostawiamy. I teraz zobaczymy tylko, w którym miejscu nam to będzie wycinało. Przesunę sobie tylko troszkę w bok. Dobra. Robimy frame. Źle, za daleko. Pojechało za daleko, ale tutaj możemy sobie zrobić tak, zobaczcie. Skoro w tamtym miejscu zakończyło, czyli w tym miejscu teraz powinien być początek naszej pracy. Próbujemy jeszcze raz. No i dobrze, na samym środku. Mamy tak. Parametry. 80 000 to będzie przesada, ale damy na 100 i powiedzmy na 40 000. No i zobaczymy, co będzie. Odpalamy. Teraz dowaliło tutaj znowu.
Jest to mikro narysowane. Oczywiście jest to za małe, ale za małe, za lekko, więc sobie zaraz zwiększymy moc. Jedziemy jeszcze raz. Tak jak teraz. I damy połowę z tego, czyli na 20 000. I lecimy. Już coś widać. Pokażę Wam za chwileczkę. Ja teraz to trochę przestawię, żeby było jeszcze... Będzie widać później te kilka linii. No i teraz damy na 10 000. Pamiętajcie też, że tutaj mamy biały obrys, przepraszam, biały materiał. On jest materiałem odbijającym światło. Dobra, 10 000. Myślę, że to już elegancko wszystko widać. Proszę bardzo. Jest. Tamte 20 000 to była przesada. Może na jakimś cienkim papierze byłoby to lepiej widoczne, ale 10 000 spokojnie jestem w stanie z taką prędkością pracować. No i te 10 000 to naprawdę robi robotę, ma też olbrzymie znaczenie. Może nastawmy sobie jeszcze raz i zróbmy tutaj sobie pracę przy tych 10 000, ale w opcji grawerowania. Czyli może być ten sam symbol. Zrobimy tutaj jako wypełnienie. Troszeczkę mniejsze, żeby się tutaj nam zmieściło na polu. Troszkę w bok. I trochę do góry. Wciśniemy w ten kwadrat tutaj. Może być. Parametry. 10 000. Widzimy, że ta linia jest widoczna, więc zostawimy na te 10 000. Zrobimy sobie co 0,2 mm. Wystarczy, będzie to widoczne na pewno. I sprawdźmy tylko, ile czasu to będzie robiło. 2,5 minuty. Dobra, nie ma sprawy. Odpalamy. I proszę bardzo, zasuwa nam 10 000 na minutę. Dobra, a ja w tym czasie mogę tutaj jeszcze zacząć opowiadać dalej o tej maszynie. Czyli mamy ten mikrosterownik, który jest tutaj, a tutaj mamy ten panel dotykowy. I to jest jak najbardziej na plus, ponieważ możemy tutaj pracować z pendrive'a, wgrywamy G-Code na pendrive'a i obywamy się absolutnie bez komputera. Całość jest sterowana stąd. Mamy tutaj zabezpieczenia przechyłu, mamy zabezpieczenia, jakie tutaj jeszcze były, zaraz zobaczymy, poczekajcie, bo tutaj one będą. Mamy flame detection, czyli czujnik ognia, mamy ten autofokus, mamy wznowienie pracy, czyli podobna rzecz jak na drukarkach 3D. Jeśli bym teraz coś tutaj wymyślił dziwnego, zatrzymał, to później mogę to kontynuować. I to chyba wszystko, jeśli chodzi tutaj może o ten sterownik. Mamy tutaj wałek liniowy, a tutaj jest profil liniowy. I to, słuchajcie, daje zarówno tą dużą prędkość, ale co ważne, przy tej dużej prędkości mamy również zachowaną dokładność pracy. Bo tego czasami mi brakowało w poprzednich laserach, które pokazywałem, że rozpędzały się do dużej prędkości, ale wtedy ta dokładność przy tych mikroszczegółach niestety umykała. A tutaj zaraz Wam pokażę również te wszystkie próby, które wykonałem i to naprawdę nie mam się tutaj absolutnie czego doczepić.
Jeszcze jedną rzecz powiem w czasie pracy, ponieważ wykonywałem tych testów naprawdę sporo i na początku miałem problem z tym, że mówię, coś jakby nie miał mocy, coś nie do końca mi się podobało, jak ta maszyna pracowała. I co się okazało? Kiedy pracowałem bez nadmuchu, przy opcji grawerowania, to wyobraźcie sobie, że laser tutaj wygenerował trzeba uważać przy tej maszynie. Laser wygenerował tutaj w tym miejscu, tutaj na dole, na tyle dużo dymu, że osłabił wiązkę lasera i zamiast palić tą super cienką linią, to ta linia wtedy jest po prostu grubsza. Co powoduje znowu więcej jakby płomienia, więcej tych spalin, ponieważ ta temperatura, która pojawia się na materiale, jest niższa niż być powinna. I to idzie tak naprawdę w cykl taki zamknięty. Więcej dymu, gorsza praca, więcej dymu i tak dalej. I wtedy również osadził się ten nagar, powiedzmy, na soczewce. Musiałem to rozebrać, wyczyścić i wróciło wszystko do ładu. Proszę bardzo. 10 000. I to, żebyście już wiedzieli, że to jest tutaj, to nie jest tylko narysowane, ale to już jest, słuchajcie, czuć pod paznokciem, że jest to głęboki wżer w materiał. Więc myślę, że jeszcze spokojnie z tych 10 000 można było podkręcić na przykład do 15 000, nie, może do 13, żeby osiągnąć podobny efekt. Jest robota zrobiona tak jak należy. I naprawdę przy tych 10 000 wszystko jest super szczegółowe i to się naprawdę chwali. Rozpocząłem testy tradycyjnie od tej płytki testowej, no i sami musicie przyznać, że wygląda to dość słabo. To był efekt właśnie tego okopcenia soczewki spowodowanego tym miejscem, tam kiedy włączyłem nadmuch, kiedy oczywiście była wyczyszczona soczewka. Test drugi, proszę bardzo. No i tutaj już jest to zrobione klasa światowa. I tak być to powinno, tak wyglądać to powinno. Myślę, że to jest jeden z czystszych tych testów. Grawerowanie linii to pokażę Wam, słuchajcie, na zdjęciach szczegółowych, bo to musicie zobaczyć, jak dokładny jest to laser. I to widać właśnie w tych szybkich ruchach. Tam prędkość była w granicach 1500 mm na minutę i te linie były super dokładne. Co właśnie świadczy o tym, że ten laser naprawdę ma potencjał do szybkiej pracy i super dokładnej. Dobra, później oczywiście sobie jeszcze potestowałem kilka różnych innych testów, jeśli chodzi o wycinanie. No i tutaj mamy wycinanie również w hadewce. Wycinanie 300 mm czy 400 mm, 90%, 500 wygląda tak. Tutaj mamy tą 500. No może nie uda się wypchnąć. Myślałem, że uda się to wypchnąć, ale nie, jednak nie. Więc 400 mm albo 300 mm bez problemu 3 mm hadewkę przecinamy. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi, bo miałem również pytania, Jarek, dawaj sklejkę 3 mm. Proszę bardzo, sklejka 3 mm. 500 na 2 przejścia. Nie przeszło. To było za szybko, ale tutaj mam jeden teścik, tutaj mam drugi teścik. No i zobaczcie, zmiana mocy na 400 lub zmiana mocy na 300 i wtedy bez problemu na jedno przejście tniemy sklejkę 3 mm. Super czyste te cięcie jest, tutaj absolutnie nie ma się czego doczepić. Wygląda to naprawdę super estetycznie. Tutaj kilka prób, bo są i linie, i kropkowany obraz. Spokojnie robimy to na 6-8 tysięcy. Takie rysunki w sklejce idą naprawdę bardzo szybko.
Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Mógłby tutaj ktoś się zapytać, czy ustawiałem ostrość na tak zwany test rampy. Dla osób, które nie wiedzą, na czym to polega, robi się rampę, czyli skośny obiekt. Podkładamy tutaj na przykład jakiś tam element i robimy, powiedzmy, że tu jest 8 mm, czyli tyle, ile powinien być odstęp do głowicy. Tutaj będzie oczywiście na 0, tutaj będzie więcej, powiedzmy 12-15 mm. I laser, kiedy tnie, pokazuje nam dokładnie, w którym miejscu jest ta wiązka najmocniejsza. Zatrzymujemy głowicę, sprawdzamy to. I ja takie testy również oczywiście zrobiłem, szukając tej przyczyny na początku, co też jest nie tak. I tutaj absolutnie ten fokus jest dobrze nastawiony, czyli te 8,5 mm to jest najlepsza ogniskowa dla tej maszyny. Przynajmniej u mnie. Dobra, jedziemy dalej. Pleksa czarna pleksa trójka. Tutaj mamy prędkość, zobaczcie, 100 na 100. Prędkość 100, moc 100. Oczywiście ta krawędź nie jest świecąca. Jest to spalony materiał, ale bez problemu trójkę udało mi się przeciąć. Na raz oczywiście, na raz. No dobra, to coś lepszego. Buczyna. Bóg i tutaj mamy 12 mm buku. 12 bóg. Zobaczcie, 200, prędkość 200 na 3 przejścia. 3 przejścia tutaj dlatego, że jest to, no buczyna jest oczywiście twardym gatunkiem, ale wykorzystane jest tutaj to cięcie z obniżaniem głowicy przy każdym przejściu. To również ustawia się w Lightroomie, chciałem powiedzieć, w Lightburnie. Ustawiamy tam programowo dla danej warstwy czy dla danego koloru. Jeśli taka opcja jest włączona, to zanurzanie w materiale będzie następowało. Jedziemy dalej. A jak w stali? Czy popracujemy tutaj w stali? Proszę bardzo, 3000, 5000, 1000 i ten wilk był narysowany przy prędkości 3000. Przy 5000 minimalnie, dosłownie minimalnie te zewnętrzne krawędzie widać już troszeczkę są jaśniejsze. 1000 oczywiście najbardziej czarne, ale 3000 to jest prędkość, z którą można byłoby tutaj pracować. Czego mi się nie udało zrobić, to tutaj mam piątkę pleksę i teraz pytanie, no niestety kupując w takich powiedzmy no-name'owych sklepach nie mamy pojęcia, czy to jest płyta wylewana, czy ekstrudowana. 100 na 100 nie udało mi się tego przepalić. A palenie na kilka razy ja nie jestem zwolennikiem, bo to jest bardzo długotrwałe. No przy prędkości 100 to słuchajcie, to idzie wtedy bardzo, bardzo powoli. Tutaj mamy sklejkę, chyba 6 i ta sklejka znowu jest jakąś przedziwną sklejką. To jest, nie mam pojęcia z czego to jest zrobione, ale widać tutaj, że są jakieś warstwy poprzeczne, które z jakiegoś ciemnego czegoś i tej sklejki nie udało mi się, słuchajcie, przeciąć. Tutaj była 100. Udało mi się dopiero przeciąć, już wam mówię, przy prędkości 300 na 2 przejścia. Czyli tutaj również sobie zanurzyłem lekko, czyli wtedy ten fokus jest dla pierwszej warstwy na górze, a druga warstwa minimalnie w dół. No i 300 udało się przejść, ale na 2 przejścia. Dobra, tutaj jeszcze próba z tą 5, którą pokazywałem.
I tą piątkę oczywiście mówię, no przetniecie. To nie jest tak, że nie przetniecie, bo tutaj ta moc lasera jest naprawdę duża. Żeby nie było, że nie że nie przeciąłem. Przeciąłem 200 na 3 przejścia. Ale krawędź wygląda paskudnie, więc to takiej pracy nie polecam. Miałem tutaj również sklejkę jakąś dziwną. Tutaj chyba gdzieś koło 15 mm. Zacząłem to próbować ciąć, ale według mnie za dużo tutaj było ognia, jak widać, i darowałem sobie taki materiał. Czy coś jeszcze? To chyba wszystko z takich, powiedzmy, testów, które wykonałem i zdecydowanie najszybsza maszyna. Słyszycie ciszę. Przed chwilą coś się skończyło drukować. Idę po to. Zobaczcie, coś tutaj mam. Widzicie te pomarańczowe wstawki w laserze? Te pomarańczowe wstawki to są elementy drukowane, bo już również rzesza fanów się, że tak powiem, zjednoczyła na Facebooku. Są grupy użytkowników i ci użytkownicy również dzielą się swoimi pomysłami, jak te nasze maszyny polepszać. Już tutaj podłamuję tylko kilka supportów. Proszę bardzo, proszę bardzo. I tutaj mamy taki oto element. Domyślacie się, do czego to będzie służyć? Tarara, zobaczcie. Co też jeden z użytkowników wymyślił. Tak. Zobaczcie, nasz komputerek trafia pięknie tutaj na początek na górę maszyny. Elegancja Francja, co? Ten kabelek górą czy dołem? Może pójdzie dołem? Chyba się da. Tak. I to wygląda po prostu klasa światowa, nie? Plus te wszystkie zatyczki dookoła, to również są drukowane elementy pomarańczowe. Mój ulubiony kolor ostatnio, więc tutaj pomyślałem, że sobie pobawię się z takim wykończeniem tej maszyny. No wygląda to naprawdę ładnie. Więc autofokus, nie musimy się bawić z ustawianiem. Bardzo szybka maszyna, no bo te prędkości faktycznie robią tutaj niesamowitą robotę. To jeszcze Wam coś pokażę, bo coś mi się przypomniało, o czym wydaje mi się, że warto było powiedzieć. Jeśli chodzi o prędkości pracy, ponieważ pracując na przykład w Lightburnie, możemy odczytać dane, które są ustawione tak, które maszyna powinna maksymalnie osiągnąć. Gdzie to mamy? Wchodzimy sobie tutaj w ustawienia, Machine Settings i zobaczcie, tutaj mamy Output Setup i to są rzeczy, które są ustawione w tym momencie dla maszyny. Możemy tutaj to sczytać, czyli sczytujemy z EPROM-u dane, które są w maszynie i te dane, które tutaj już widzicie, to już są, powiedzmy, troszeczkę przeze mnie podkręcone. Więc wydaje mi się, że tutaj było chyba 50 000 na początku, czy 4000 przyspieszenia, chyba tak. Natomiast tutaj na pewno było również mniej, czyli powiedzmy tutaj damy 30 000 i przyspieszenie wydaje mi się, że było 1000. Czyli zmieniamy te wartości i dajemy write, zapisujemy to do maszyny i ona w tym momencie będzie poruszać się już trochę wolniej, czy no trochę wolniej do tych parametrów, które były ustawione wcześniej. Dla początkujących może nie zalecam wchodzić tam i grzebać, bo jeśli coś pozmieniacie za dużo, no to będziecie musieli później dojść do tego, jak to było. No ale oczywiście tutaj również czy ja, czy inni użytkownicy na grupie facebookowej pomożemy w razie co.
tyle na dzisiaj. Ja oczywiście tutaj jeszcze troszeczkę się pobawię z tą maszyną. Kawał sprzętu. Takie moje króciutkie podsumowanie. Super przemyślana maszyna. Myślę, że jedna z najlepszych, jakie do tej pory tutaj miałem w warsztacie. Nie tylko dlatego, że ma mocną głowicę. Mamy tutaj te 4 diody 6W, czyli 24 W optycznej mocy na wyjściu, ale samo to, jak maszyna wygląda, jak jest wykończona, te wszystkie dodatkowe opcje, to, że ma kompresor, który również naprawdę jest nieźle wydajny, nic dodać, nic ująć. Brać i pracować. Do zobaczenia wkrótce, link tradycyjnie w opisie, a ja czekam na 36 i chyba 48 W. To już będzie potęga mocy. Na razie, cześć.